Cześć, siemanko wszystkich, z tej strony Sansy. Dzisiaj mam dla was coś troszeczkę innowacyjnego, albowiem stwierdziłem, że nagram pierwszy odcinek z serii Call of Duty. Jest to seria, która rozpocznie może całkowitą naszą przygodę z Call of Duty. Lub może, tak jak ja miałem to trochę w zamyśle, zrobimy sobie serię, gdzie ogramy wszystkie możliwe na kompa i na to, co mam właściwie, gdzie mogę nagrać z pokoju serię z Call of Duty poruszających temat II wojny światowej. W następie chciałbym powiedzieć, że na razie co mam dostępne z tej kategorii, czyli drugowojenne Call of Duty, będę w stanie dla was nagrać Call of Duty 1, Call of Duty United Offensive, Call of Duty 2, Call of Duty World at War, no i niestety Call of Duty głosu na PlayStation 4. Mam oficjalną kopię gry Call of Duty 3 na PlayStation 3, ale niestety muszę was zmartwić. Nie mam takiego sprzętu, ani takiego przygotowania, żeby nagrać obraz z PlayStation 3, bo popularny problem tej platformy jest taki, że konsola podświadomie blokuje nagrywanie ekranu z konsoli w celu, cytuję, ochrony praw autorskich. Także w tym jest problem i być może Call of Duty 3 dopiero się kiedyś pojawi, jak może znajdę jakiś dobry emulator. A tak czy siak, na razie to myślę, że możemy zacząć naszą przygodę z pierwszym Call of Duty, który porusza temat II wojny światowej. Jeżeli nagram wszystko, to stworzę dwie playlisty, w których chronologicznie według wydarzeń układam odcinki, ale na razie nie będę nic obiecywał, bo nie wiadomo jak to będzie z tym wszystkim. Myślę, że to jest najlepszy moment, żeby zacząć nową grę. Regular. Weźmy sobie pierwsza misja. Oczywiście pierwsze Call of Duty nie opowiadały pod żadnym pozorem z pomocą Inta, tylko w pierwszych grach trzeba było, jak widzicie, czytać takie pamiętniki ze znajomością języka angielskiego. No to zobaczmy. 9 sierpnia 1942 obóz Toccoa, Georgia. More long marches tomorrow than obstacles with Captain Foley and weapon training with Sergeant Moody. Everyone is dead, tired. Przepraszam. Another guy called RTU crittered two units yesterday. He begged the sergeant to let him stay. My unit, the S. To jest D czy to jest 0? Nie, szósta. Dobra. Na razie teraz będę skracał, co oni tutaj gadają. Po polsku, nie tłumaczę wszystkiego słowo. Więc w skrócie główny bohater tutaj pisze, że no długo maszerowali z kapitanem Foleyem do tego obozu? Nie. Teraz sami sobie to przetłumaczcie. Macie czas na spauzowanie przeczytania, tak to teraz zaczynamy. To jest po prostu trening. All right, listen up. Private Martin, you're on the obstacle course and doing weapons training today. Before starting the obstacle course, read each of these important signs and do what they tell you. Good. Now check your objectives. You'll notice that your current objective is highlighted. In addition, the location of your current objective is marked by the star on your compass. As you approach your current objective, the star will move toward the center of your compass. Approach your current objective. That's it. Close enough. You will notice that objective is checked off and you now have a new one. All right, Martin. Open the gate and run the obstacle course. Go, go, go! Okej, czyli pierwsza misja to jest trening, w którym jesteśmy żołnierzem spadochroniarskiej dywizji amerykańskiej. They got your story about here too, huh? Hey, good luck.
Move it, ladies! This is not your Aunt Fanny's dance! Jump over them! Come on, Elder, get the lead out! Not bad. Now hit the dirt and crawl forward under the barbed wire. Ciężki ten trening. Sergeant, fire up those machine guns! Last rounds, boys! Stay low! Stay down! Flaming ladders, privates! Let's go! Let's go! Let's go! Bo ja przyznam się, jestem astmatykiem. Private Martin, proceed through that door. Sergeant Moody's gonna take you through weapons training. The rest of you ladies stay right here. I'm up here in the observation tower. Grab one of those M1A1 carbines from the table. Yes. To get more ammo, grab it from any loose weapon of the same type you are carrying. Approach the fence and fire 6 rounds at your target. Your accuracy will be defined by the tightness of your crosshairs. Ile? Proszę. Fire 6 more rounds at your target in different stances and while moving. You will be more accurate while not moving. And in the crouched or prone position. These skills could mean your life. All right, Private. Move on to the next area. Grab up a Springfield rifle from the table, switching it for your carbine. Turn to the left, move to the fence, and fire 2 rounds at your target. Now fire 2 rounds at your target while aiming down your sight. Nie no, co ty nie powiesz, koleżko. Alright, I hope it's clear to you that you will be more accurate while aiming down the sight. Alright, Private, move on to the next area. O kurwa. To get more ammo, grab it from any loose weapon of the same type you are. The number of rounds in your weapon and the rounds you are carrying are displayed in the lower right corner of your HUD. Keep tabs on it, soldier. Approach the fence and fire 6 rounds at your target. Your accuracy will be defined by the tightness of your crosshairs. All right, Private, move on to the next area. Grab up a Springfield rifle from the table, switching it for your carbine. Now fire 2 rounds at your target while aiming down your sight. All right, I hope it's clear to you that you will be more accurate while aiming down the sight. All right, Private, move on to the next area. Unless you've got 3 hands, you can only carry 2 weapons, besides your sidearm and grenades. Fire 10 rounds at your target. Then aiming down the gun. Get used to firing both ways. Take a few steps while aiming down your sight. You're gonna move slower this way. You can hit your enemy with the butt end of your weapon. This is called a melee attack. Try it with your Thompson. Don't screw around, kid. This is for real. Now switch weapons, Private. Unless you're as dumb as you are ugly, it may dawn on you that each weapon is good for different situations. Make the wrong choice and you could buy the farm. Fire 3 more rounds at your target. Outstanding, Private. Proceed to the next area. Pick up the frag grenades from the table. Pick them up. Throw a Kiedyś widziałem grenade into filmik, each of the jak openings powinno before się you. profesjonalnie to promowali serial let's playowe, co nie? Move behind the concrete post and lean out to the left, then the right. This will help protect you Wiele from tam the enemy. powiedziano, że powinno się w trakcie gry nie komentować całego gameplayu, tylko opowiadać jakieś ciekawostki. Także jedyną ciekawostką, jaką mogę wam teraz powiedzieć, to jest to, że generalnie Call of Duty wypuszczało Activision, ale robiło ją aż kilka studiów. Po pierwsze części robił Infinity Ward Treyarch, a potem do tego dołączył się również nie tylko Treyarch, ale potem Sledgehammer Games albo Blizzard. Generalnie nie wiem, która z tych
szczerze mówiąc, który z tych studiów spierdoliło kompletnie tą serię, że tak się nieładnie wyrażę, bo tego się nie da inaczej, przepraszam bardzo, określić. Czekaj, co mam zrobić? Pick up some grenades and into each window and door. Przecież zrobiłem to już wszystko, jest. I szczerze mówiąc, tryhard w mojej opinii i Infinity War to bardzo dobry Call of Duty. Remember, Private, if you get hurt, grab one of those health kits and use it. Don't be a hero. They will save your life. Our Yes, last sir. station will be explosives. Pick 'em up, partner. That's a lot of firepower there. Treat it with respect. That stuff doesn't care what it blows up. Note that a stopwatch has appeared. This will tell you how much time you have to get your butt out of there unless you want it blown off. Good job, Private. Well done. Keep your weapons with you and clean at all times. Yes, yes. The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his. General George S. Patton. Celem wojny nie jest zginąć za swój kraj, ale sprawić, żeby inny drań zginął za swój. Mądre słowa. Oczywiście nie zostawiam was całym treningiem, tylko zrobimy sobie od razu pierwszą misję. Baker Company, listen up. This is the big one. Operation Overlord, the air and seaborne invasion of Normandy. On H-hour D-Day, seaborne infantry will attack 5 beaches codenamed Utah, Omaha, Gold, Juno, and Sword here on the coast of Normandy. Utah and Omaha beaches will be attacked by 3 of our infantry divisions. At the same time, 2 British and 1 Canadian division will hit Gold, Juno, and Sword beaches. The airborne will be landing 6 hours before H-hour, before the air and naval bombardments. The British 6th Airborne Division will be landing here. At the same time, the 101st and the 82nd Airborne will be landing in these areas. The Dews River estuary here divides Utah and Omaha Beach. The mission of the 101st is to capture the Dews River crossings linking Utah and Omaha Beach and to protect the flanks of Utah Beach. This road here is the main highway that connects the entire Cotentin Peninsula. The Germans have troop concentrations in this region. When those troops are mobilized into a counterattack on the beaches, they'll have to move along this road. The 101st is going to make sure that doesn't happen. Baker Company, that's us, has been assigned this causeway here. The Pathfinders, like Private Martin, will be dropped ahead of the main force and will plant beacons on the ground to mark the landing zones. However, there is no telling what will happen once we're on the ground. So I want all of you to learn the objectives of every unit in both the 101st and 82nd. I also want you to study these maps and photographs until you've memorized them. We will be landing behind the Atlantic Wall, between several German garrisons. We can't expect to be relieved until at least several hours after H-hour. This is what we've been training for. Good luck. Czyli prościej mówiąc, jesteśmy w tej misji amerykańskim spadochroniarzem, który ląduje 5 czerwca 1944, dzień przed operacją Overlord, mającą na celu zdesantowanie alianckich wojsk na plażę w Normandii. I tu mamy pamiętnik, który również możecie sobie teraz pauzować i przeczytać. Ja sobie go teraz sam przeczytam, sobie już z wami. In about 3 hours I will be in Normandy. As one of the Pathfinders for my unit, I'll be landing ahead of the main airborne force. The Pathfinders land before the main force and place beacons on the landing fields to guide the rest of the pilots and paratroopers in. The brass are sending the airborne in first in the early hours of the morning to protect the flanks of Utah Beach. At the first light, the main force of the invasion will hit the beaches. For weeks, the entire invasion force, more than 175,000 men, has been cooped up and forbidden contact with anyone outside, with nothing to do but memorize maps and battle plans.
We're all guys eager to be in France. A few hours ago, General Eisenhower paid us a visit. If we pull all this off, the Germans are in for one hell of a surprise. Jedziemy z tym koksem. Lądowanie jak lądowanie jak normalnie, właściwie jak to było w Kompanii Braci. To nawet był bardzo dobry serial drugowojenny. Szczerze polecam każdemu go obejrzeć, kto się interesuje tematyką II wojny światowej. Jeśli nie w ogóle historii nawet. Także możemy się troszkę tutaj poczuć, jak w Kompanii Braci albo Szeregowcorianie, chociaż to inna plaża. W sensie twój inny front, dobra. Link up with Sergeant Hill, dobra. Co my tu mamy? Wow! Co? Zobaczmy, co tutaj ma. Teczko, który zranił tam ten szwab za pierwszym podejściem. Dobra. Jeszcze jest jakiś projekt wnętrz. Nic nie ma. Dobra, idziemy dalej. Nie pierdzielę. Nie wiecie, ja tak sobie oglądam. Ten koleś wygląda jak na zapalenie sokowirówki. Jest, to słowa już przyszło do głowy, a tak... Dobra, zapalenie spojówek. O, chciałem powiedzieć, nie sokowirówki. Dobra, co my mamy dalej? Sonika, Colta. No i oczywiście jakiś nasz kolega nie żyje, chyba go ten Niemiec zabił. Stop radio beacon. Niestety kolega, ty już nie żyjesz, ale ja żyję, mogę dokończyć misję do ciebie. O, możemy z Garanda strzelać, ale mamy do tego więcej amunicji, to z tego będziemy sobie strzelać. Na und? Die bombardieren doch alles. Was sollte die hier schon besonders interessieren? Runter! Granate! Ach, tak. Dobra. Czekaj. Kurde. Dobra. Teraz czekamy aż przylecą nasi. Nie. Już lecą. To jest dobre, to jest dobre, no. Muszę powiedzieć. Pamiętam, że jak sam temat II wojny światową, to były dwa tematy, które bardzo pierwszy razem przyjmowały uwagę. Właśnie była to Operacja Overlord. To jest Związek Radziecki. Także mam taki mały powrót do korzeni. Już kiedyś ograłem, szczerze mówiąc, ten Call of Duty 1 i mam przyjemność z wami pograć część, bo przyjemnie się to grało. Wiecie, bardziej, że to nie jest jakieś skomplikowane Call of Duty, nie? Gdzie mamy jakieś tysiące historii, jakiś ultra, super, duper, komando, nie, takie, gdzie właśnie tutaj normalnie wzięliście skórę, gdy szybko żołnierza i uczestnicie i uczestnicie w tego pracy, miały kiedyś nie jest nie się zabierać za tą grę. Trzeba czyścić sobie do najbliższego miasta. Goofy animacje trochę, ale nawet śmieszne są. Ten kolonarz, oprócz tego, że jest raniony, wygląda jakby miał kija w dupie. When you get... aha.
Dosyć krótkie są kurwa te misje. Nobody seems to have dropped where they were supposed to. I haven't seen anyone from my unit yet, but luckily I've hooked up with some of these guys. Of the guys from Baker Company. We also have men from Able Dog and Fox companies with us. What a mess. We are getting ready to capture the village of Saint Mere Eglise, about 5 miles from Utah Beach. We are approaching through a narrow field with minefields on each side. Captain Foley says there's 2 platoons of German paratroopers in that village. I would say we've got a serious fight ahead of us. The roads connect Utah Beach to the main highway of the peninsula, which should put us right in the path of most likely German counterattack. Alright guys, get set to move. On my command. Jeszcze fajnie było właśnie w tych kodach, że one były poprawnie historyczne i twórcy wtedy nie bali się użyć swastyk i generalnie to z tego dziennika można wnioskować, że bohater przeżywa takie rzeczy. Lądowanie na plażach, żeby zabezpieczyć potrzebne rzeczy na polacy. Wsparcie lądujących jednostkom, żeby na przykład artyleria zawadza ich na plaży. Skoruponiarze się gubili, nie lądowali tam gdzie mieli, przez co skoruponiarze z kompanii na przykład spotykać się mogli dosyć często z skoruponiami w rogu. Przede wszystkim cenię sobie też Call of Duty za to, że można zobaczyć ciekawy postęp frontowy. To jest trochę taka operacja za operacją na konkretnym odcinku frontu, więc można czuć proces kończenia wojny, taki lekki. Dobra. Jedziemy dalej. A to jest ten, jest taka WZ. Jeszcze w playlistach, jak będzie serii w niedzielę, na radziecką. Nie była tego się spodziewałem po tej grze. Zazwyczaj w Call of Duty widziałem, że MG-ty twórcy montowali na jakichś okiennicach czy murach. Tutaj pierwszy raz widzę, że jest MG-ta położona na podłodze w grze komputerowej. Fajne jest to, że community tej gry nie zostawiło tego galopa jako strzelanka, który jest tylko wschodni, troszeczkę wschodni, ale widziałem, powstała publikacja traktująca o wojnie domowej w Hiszpanii. Jeszcze powstało kilka modów drugowojennej Jugosławii. Właściwie to, jeżeli będzie zobaczyć. Jedna ale to jest chyba jakaś wzięła się na mapa.
20. Wow. Aha, strzela. Take that block dancer out. Odsunął się. Teraz trzeba drugie działko takie zniszczyć. Gigant. Jest dobrze. O, dobra. Nie sądziłem, że zginę, nie? Jeszcze raz. Ale mnie zaskoczyli. Śmieszne, bo w Call of Duty 1 i 2 to po prostu sobie podchodzisz do celu i podkładasz te bombki, a w Call of Duty 3, wiem, pograłem. We'll hold this place till reinforced, but this is just one tiny village in a warring country full of them. So our work has just begun. For those of you who've seen the first action, welcome to the big time. For those of you who've seen it before, trust me, you ain't seen nothing yet. We'll redeploy those German machine guns, setting up a defensive perimeter. Keep your guard up and your buddies in mind. Good work. Dziękuję, dziękuję. Okej, myślę, że na obecną chwilę to by było na tyle. Także ja kończę nagrywanie, zmontuję to na szybko i wrzucam na YouTube'a. I lecę już, także fajnie było zacząć nową serię, która myślę, że zostanie skończona w przeciwieństwie do Five Nights at Freddy's, którego nie skończę chyba. Także ja się z wami żegnam. Do zobaczenia do następnego. Cześć. Odmeldowuję się.